Witaj ponownie na Kaukazie. Po 4 miesiącach przerwy udało mi się przylecieć na kilka dni do Gruzji. Choć jesień to już koniec sezonu wspinaczkowego, nie mogłem się oprzeć pokusie, aby spróbować wejść na Tetnulli. Jest to majestatyczny szczyt o wysokości 4858 metrów nad poziomem morza. Góra ta jest wymagającym wyzwaniem, a spektakularne widoki zapierają dech w piersiach. Jak zawsze w Gruzji asekurował mnie gija, zaprzyjaźniony lokalny alpinista. Zapraszam Cię do podziwiania jesiennej scenerii Kaukazu. Gruzja. Tak wygląda ekwipunek potrzebny na 5 dni w górach. Za tymi drzwiami tam czeka już gid. No i za tymi drzwiami zaczyna się przygoda. Będzie fajnie. A, na wejściu piękny gift przy odprawie paszportowej. Każdy gość dostaje buteleczkę wina. Miłe. Pod Tetnulli tutaj zrobiliśmy basecamp. Nasz namiot. A Tetnulli tam z tyłu w tle. Dzisiaj pogoda przepiękna. W nocy było strasznie zimno, ale dziś pogoda ogień. No i po południu zaczyna się masakra. Deszcz, wiatr, śnieg. Zero szans, żeby tam wejść. Szkoda, musimy wymyśleć jakiś plan awaryjny. Na szybko dalibyśmy radę w 2 dni wejść bez aklimatyzacji, natomiast pogoda nie pozwoli. Dzisiaj jest niedziela, poniedziałek, wtorek deszcz, zła pogoda. W czwartek muszę wracać. Kompletnie nie wiemy, co zrobić. Będziemy myśleć nad jakimś planem awaryjnym. Góra robi wrażenie, jest przepiękna. Daleko od nas. Idzie się tą granią po prawej stronie tam. Dzisiaj spróbujemy dojść tam. Przenocowaliśmy sobie tutaj w tym oto namiociku. No i ruszamy na pierwszy dzień trekkingu. Dzisiaj najpiękniejsza pogoda. Ha! Tam dalej Uszpa. Inne szczyty. Zimno jak diabli. Wyszło słońce, ale jak słońce zachodzi, wiatr jest potężny i po prostu mroźny. Miałem na sobie wczoraj ubrane praktycznie wszystko. Ciepła szturmowa puchówka, jakieś tam inne warstwy, marynosy, spuchowe spodnie i było zimno. Furę zostawiliśmy gdzieś na 300, a tutaj już widać Tetnulli. Jeśli ktoś ma bardzo dobrą formę i dobrą aklimatyzację, to można zrobić w 1 dzień, bo jak otworzyli te wyciągi narciarskie, zrobili drogę, no i dojechaliśmy do 300, więc pozostaje jakieś 1800 metrów w pionie, wprawdzie w bardzo trudnym terenie, takim ale można się uprzeć, wyjść w nocy i zrobić w 1 dzień. U nas plan był taki, że dojdziemy tam do tego, nie pamiętam jak to się nazywa to miejsce, no ale powiedzmy to miejsce, gdzie możemy rozbić obóz, namiot, przenocujemy i wyjdziemy w nocy. No ale niestety dzisiaj pogoda piękna, po prostu niewyobrażalnie świeci słońce, jest super. No ale dziś około 22 zacznie się tu masakra, więc nie ma żadnych szans. Zwiałoby nas z tej grani tam. Z 2,5 godziny trzeba iść tą granią bardzo wąską w eksponowanym terenie. No a poza tym jeszcze jedna rzecz. Jak słychać, moja kondycja fizyczna po tych 4 miesiącach po prostu rzeź. No i brak aklimatyzacji robi swoje. Mam strasznie płytki oddech. Głowa lekko świruje. No i problemy z oddychaniem. Chociaż z dwojga złego wolę problemy z oddychaniem niż ból głowy. W głowie się trochę kręci. Już jestem gdzieś na 3300. No i jak na to, że zrobiłem to z biegu, z marszu,
to za dużo na pierwszy raz. Ale idziemy dalej. Zobaczymy, dokąd dojdziemy, a później zamierzamy dojść do lodowca. No i dzisiaj wracamy do samochodu. Spędzimy jeszcze parę dni na jakichś trekkingach, może jakieś jaskinie. Zobaczymy, jak będzie, bo ma lać. 2 dni lać i wiać. O ja pierdzielę. Ale to dałem w kość. Brak aklimatyzacji robi swoje. Widok bajeczny. Musimy pójść tam na ten kuluar. Tam gdzie ta szpiczasta skała. Gdzieś tam. O. I mamy na to 3 godziny. Żeby wrócić przed zmrokiem. Jesteśmy gdzieś na 3,5, może 3,300. Ale cholernie ciężko oddychać. Póki co jeszcze gorąco, ale jak zajdzie słońce, będzie piździewca, tak jak wczoraj. Strasznie zimno było w nocy. Przepięknie tu jest. Śliczne kolory na jesień. Rzeczywiście Kaukaz jest wspaniałym miejscem na trekking. Dosyć ostre podejście. Mamy ze sobą cały sprzęt do asekuracji. Lekko nie będzie. No, na to się nastawiałem. Ale jednak rzeczywiście moja aklimatyzacja na Kazbek była idealna w porównaniu do tego, co tutaj. Myślę, że 80% sukcesu to aklimatyzacja, może nawet więcej. Podejście było super. A teraz tą dróżką po lodowcu, szczeliny, więc się asekuruję. Значит, это место туда называется плато, да? Это все плато. Плато. Понятно. Что значит плато? Плато это равнина между горами там. Большое. Okej. Czyli to miejsce tutaj nazywa się plato. To jest taka... Okej, да. Я понял. Там трещины, да. 5 метров туда и все. I все, понял. To jest taka równina, na którą wychodzimy. Tutaj dookoła są szczeliny lodowe, dlatego cały czas jesteśmy związani. No i oczywiście nie można nigdzie odchodzić, bo można wpaść pod śniegiem, po prostu przepaście szczeliny. Tam był taki moment, że cały czas szliśmy w słońcu, natomiast na moment wyszliśmy w cień za górę. No i zrobiło się za 20 stopni niżej momentalnie. Ale jeździło. Ta ścieżka, tak idąc tam, na ten grzebień i do góry, to jest właśnie droga na Tetnuldi. No ale to jest 2 dni dla mnie. Dzisiaj już kompletny maks. Tu kilkanaście godzin na górę. Ponad moje siły. Zeszliśmy z gór. Taka oto pogoda. Leje. Jesteśmy w rodzinnej wiosce Gija. W jego domu, w którym się urodził. No tutaj na dole leje, na górze lepiej nie mówić, co się dzieje, więc nie ma szans na atak szczytowy. Ale i tak było świetnie. Choroba wysokościowa też dała mi w kość, więc na ten wyjazd wystarczy. Naprawdę dużo wrażeń, fajnie było. Jesienią na Kaukazie trafienie okna pogodowego jest mało prawdopodobne. Tak też było i tym razem. Tetnuldi nie dopuściła nas do siebie. Być może dała mi do zrozumienia, że nie jestem jeszcze gotowy na takie wyzwanie. Kolejne dni spędziłem szkoląc się ze wspinaczki skałkowej w niższych partiach gór nieopodal Kutaisi. Zapraszam Cię na kolejne odcinki naszej przygody.